Dzisiaj mamy dwie anteny do przetestowania. Jedna legendarna antena na pasmo 2,4 giga Horizon 9 na złączu N jak wszystkie nasze anteny dookulne. I druga antenka to jest panel 14 dBi, też oczywiście na pasmo 2,4 giga. Tu mamy mocowanie, które umożliwia nam regulację kąta pochylenia. Tak wygląda antena. Lakier proszkowy wygrzewany w piecu w temperaturze 200 stopni na ekranie 2 mm aluminiowym. Anteny produkowane od 30 lat, tak samo jak i te anteny. Ponad 30 lat. Praktycznie zero reklamacji, tysiące sztuk sprzedanych. Także tą antenę sobie zamontujemy na budynku. Tutaj przy oknie, z tego względu, że tutaj w tej miejscowości jest dużo sieci bezprzewodowych, jak praktycznie w każdym domu w tej chwili, w paśmie 2,4 giga i to nam umożliwi mniejsze zakłócenia na tym paśmie do testów. Także ją przy budynku tutaj zamontujemy przy oknie, na maszcie, a tą dookulną, 9, weźmiemy sobie w teren. I ją będziemy w terenie testować. Sprzęt, jaki mam zamiar użyć do tego testu, takie stare bulety firmy Ubiquiti. M2 model. One mają co najmniej 10 lat, ale jest zaktualizowany firmware. Działają poprawnie, obydwa sprawdzone, skonfigurowane. Także jednego sobie zamontujemy bezpośrednio do panela tutaj, a ten drugi sobie zabierzemy w teren. Tutaj mamy zamontowany już panel, polaryzacja pionowa, można jechać w teren. Także zapraszam na testy w terenie, chodźcie. Sorry, bym zapomniał. Jeszcze tą antenę dookulną potraktujemy mechanicznie napięciem bardzo wysokim 50 tysięcy V i sprawdzimy jej wytrzymałość na wodę. Więc mamy taką sytuację. Nic się jej nie stało, trochę brudna jest. O. No praktycznie nie ma żadnych śladów. Ok, jedziemy dalej. Słuchajcie, został nam ostatni test wysokiego napięcia. Mamy taką konfigurację. Punkt dostępowy, jakiś stary Asus. Do niego połączony bezprzewodowo jest ten laptop. Z tego Asusa jedno wyjście antenowe. Jest podłączone do anteny Horizon 9. Tutaj mamy uziemienie. To jest de facto bardzo ważny punkt, za chwilę sobie o nim powiemy. W antenie
zwierciłem otwór, żeby się na pewno przekonać, czy w tej rzece, jak topiłem antenę, czy tam woda się nie dostała, także wody nie było. Antena jest bardzo szczelna, natomiast wysokie napięcie nie przebija się przez tą obudowę. Także ten otwór jest mi potrzebny w tej chwili, żeby napięcie wysokie się pojawiło na promienniku. W tej antenie promiennik jest typu zwartego, czyli zwarty dla prądu stałego. Wysokie napięcie sobie pójdzie w dół. I teraz, jeśli nie będzie tutaj dobrego uziemienia na tym uchwycie, na tym maszcie, to napięcie pojawi nam się na przewodzie antenowym, czyli przewodzie wysokiej częstotliwości i na urządzeniu. Urządzenie będzie na pewno uszkodzone. Także pamiętajcie o uziemianiu, czy to masztu, czy uchwytu antenowego. To wszystko musi być poniżej 4 ohmów, tak mówi norma, 4 ohmy do ziemi i to trzeba o tym pamiętać. Także przygotowujemy się do testu, włączamy wysokie napięcie. Tutaj sobie zarzucimy ping do tego punktu dostępowego, bezprzewodowo. Jeśli coś się z nim stanie, od razu tutaj będziemy to widzieć. Także zaczynamy. Start. Wyszło bardzo ładnie. Jak widzieliście, ten ping idzie do tej pory. Nic się nie stało, bezprzewodowo jest podłączony. Punkt dostępowy ocalał. W zasadzie nawet ping nie wypadł żaden. Tak więc pamiętajcie, jeszcze raz powtarzam o tym uziemieniu. A my udajemy się już na testy transferu na odległość 2000 metrów. I tam sobie już dokończymy ten odcinek. Zapraszam. Jesteśmy na miejscu, zaczynamy przygodę z antenami. Musimy go prosto ustawić w miarę. Zaraz zobaczymy, jak antenę założymy. Chodzi o to, żeby antena była wypionowana. I włączamy do prądu. Musimy to zasilić. I tu musimy jeszcze LAN podłączyć, kabel. No i mamy połączenie, ale musiałem silnik włączyć. Tak to wygląda. Puszczamy jeszcze raz. No transfer taki, jak widzicie. Czas na podsumowanie dzisiejszego testu. Te transfery były niestabilne. Ja później sprawdziłem na telefonie, tego Wam już nie pokazywałem. Było widocznych kilka sieci w paśmie 2-4 giga. Także jestem od najbliższej miejscowości 2 km, a widziałem sieci z odległości 4 km. To są prowajderzy internetowi, oni nadają na dużych antenach sektorowych. Także oni są tutaj wszędzie widoczni i tutaj osiągnęliśmy maksymalnie 20 megabitów na sekundę. Z tym, że było widać, że ten transfer on sobie tak pływa, niestabilny, nie był w stanie go utrzymać. Także w paśmie 2.4 tak wygląda dzisiaj sytuacja.
Teren jest zaśmiecony po prostu w tym paśmie, jest mnóstwo nadajników. Oprócz tych, które są w domach, to jeszcze prowajderzy internetowi właśnie na takich wioskach małych, oni jeszcze nadają, tam gdzie nie ma światłowodów, tam gdzie nie ma innych możliwości dla podłączania klientów do internetu, to oni sobie działają. Także na dzień dzisiejszy to będzie wszystko i zapraszam do kolejnego odcinka. Hej!